Witajcie serdecznie, z tej strony ponownie Aaron. Luty, końcówka lutego. Postanowiliśmy spędzić kilka słonecznych dni z dala od wietrznego, mokrego, ponurego Londynu i odwiedziliśmy ponownie jedną z naszych ulubionych wysp archipelagu kanaryjskiego Fuerteventura. Kliknęliście pewnie na ten filmik z powodu jego intrygującego tytułu Najpiękniejsze cycki Fuerteventury. No i to nie jest jakiś tam gimmick marketingowy. Rzeczywiście w tym odcinku pokażemy Wam najpiękniejsze cycki, a właściwie najpiękniejszy cycek tej przepięknej wyspy. Serdecznie zapraszam. Dojechaliśmy w niesamowite miejsce. Arco de las Penitas. Przepiękny wąwóz w okręgu Bahara. Wspinamy się teraz zobaczyć, czy trafiliśmy tutaj na jakiś taki szlak przepiękny, wyłożony kamieniami wzdłuż takiego wąwozu górskiego. Wspinamy się, czy trafimy, dojdziemy tam właśnie w to miejsce, czyli łuk wyżłobiony w skałach. Mam nadzieję, że tam dojdziemy. A nawet jeśli dojdziemy, to miejsce powala swoim pięknem. U podnóża tutaj tego miejsca jest taki przepiękny gaj palmowy, ale wspina się tutaj, bo tutaj te widoki zapierają dech w piersi. Jest niedziela rano. Chwilę po wschodzie słońca, dlatego tutaj jeszcze chyba nie ma żadnych turystów, bo nie sądzę, że tutaj nie przyjeżdżają tabunami. Tutaj takie skoki skalne i woda. Miejsce do wspinaczki wzdłuż tego kanionu i dźwięk ptaków. Tam Alice się wspięła, widzę jakiś mostek jest. Wow. Nie wiem dlaczego nigdy nie udało nam się tutaj trafić. A my byliśmy to już na wyspie kilka razy. Tak trafiliśmy tutaj zupełnie przypadkiem. Gdzieś tam Alice zobaczyła fotkę na Instagramie tego łuku. No i widzieliśmy ten łuk, ładny, a nie spodziewaliśmy się, że tutaj droga do niego prowadząca chyba jest nawet piękniejsza niż ten łuk. Patrzę tutaj, że jest jakaś tama ustawiona. W takim przepiękna, jeszcze zbudowana być może setki lat temu. Tworzona z kamieni. Nie wiem, czy mnie słychać, bo wieje tutaj taki wiatr, że hej, spróbuję tutaj się schować. I tutaj zlewa się z tym pejzażem skalnym. I tutaj u podnóża małe takie zbiorniki wody. Czad. Zobaczcie. Tak, tutaj właśnie w taki gorący dzień przyjść sobie i pomoczyć nogi. Nie wiem tylko jak w lato tutaj wygląda, czy to w ogóle woda jest, może to jest kompletnie wyschnięte. My jesteśmy w zimie, luty, końcówka lutego, więc najchłodniejszy okres. To jest chyba jeden z najpiękniejszych hajków, jaki tutaj zrobiliśmy na Fuerteventurze. A tutaj ta mała roślinka na zboczu to drzewo smocze w swoim naturalnym otoczeniu. Raj dla ptaków. Na tej grani ktoś zbudował dom nieskończony, co prawda. Nie wiem, co on planował, bo tutaj w takim miejscu żyć to hardcore. No i tam widok na przepiękne tamy.
w oddali Betancuria. Dziwna konstrukcja. Nie wiadomo co to jest. Próbujemy jeszcze wspiąć się. Zobaczyć, czy tu gdzieś nie ma tego łuku. Jak już tutaj doszliśmy, to sprawdzimy. Po takich skałach tutaj wspinamy się i schodzimy. Także jak tutaj zaplanujecie przyjechać, to koniecznie dobre buty. Chyba że chcecie zostać przy tym głównym szlaku, więc tam jest taka lajcikowa, fajna droga. Specjalnie dla turystów. Ponownie drzewo smocze. No to jeszcze wam chciałem pokazać tutaj, jak wyglądają te drzewa smocze. Tutaj jest u podnóża takiej groty, jakiejś jaskini. One usychają i w ten sposób też ładnie wyglądają. A tutaj jedna z tych jaskiń. Tu patrzę, jest kawałek taki, gdzie ewentualnie można byłoby zakampować. Więc jak szukacie noclegu z nutką ekscytacji, to na pewno jest miejsce. I te widoki tutaj, które się rozpościerają, to zapierają dech w piersiach. Myśmy zrobili błąd i poszliśmy prosto. To nie był błąd, to był też fajny hike. Tu od razu za kapliczką jest skręt w lewo. Trzeba przejść. I mam nadzieję, że właśnie ta droga nas poprowadzi w te łuki. W takich miejscach tutaj kozy kempują. Trochę zieleni w tej skalnym załuku. Nie udało nam się dojść za tym podejściem do tego łuku. A dzisiaj ładna pogoda. Dzisiaj chyba jest jedyna taki słoneczny dzień. Jedziemy na plażę, a przyjedziemy tutaj jutro bądź pojutrze. Tu jeszcze chciałem wam pokazać zjazd na tą naszą ulubioną plażę Saltavento. Tutaj idziecie na południe do Morhable i tutaj jest za Casta Colma taki zjazd. I tu jest zjazd, który musicie zjechać. Tutaj co prawda nie ma w tą stronę jak jedziecie, nie ma bezpośredniego zjazdu, trzeba kawałek podjechać do następnego ronda, kawałek się zawrócić i tu skręcić. Zobaczyliśmy taki widok. Musiałem koniecznie się zatrzymać i wam pokazać. Tutaj Alice komentowała, że za czasów jej młodości, jak chodziła do kościoła, oglądała te wszystkie święte obrazki, zastanawiała się, jak oni to pięknie robili. To musiała być coś ręka boska w tym, maczać palce. Okazuje się, że tutaj ten fotograf przyjechał właśnie na Fuerteventurę. Przepięknie. Tego dnia wiał silny wiatr, ale na szczęście było słońce, także więc udało nam się spędzić miło popołudnie na plaży. Idziemy z plaży w stronę Morhable i Cofete. To taki opuszczony kompleks hotelowy. Ogromna, wielka budowla. Nieskończona. Tutaj dalej reszta. Przepiękny poranek nad oceanem. Dzisiaj nocowaliśmy tutaj w miejscowości, właściwie w takim punkcie widokowym niedaleko miejscowości La Paret. I to taki chyba nasz pierwszy wyjazd tutaj na tę wyspę, gdzie zdecydowaliśmy się nie brać żadnego hotelu ani Airbnb. Po prostu wynająć sobie samochód, taki trochę większy i kampować sobie na dziko. To jest takie niepowtarzalne doświadczenie, bo to nawet nie chodzi o ekonomiczny jakiś taki aspekt tego podróżowania, ale o ten aspekt taki turystyczny. Możemy wstawać i zasypiać w tak niesamowitych, pięknych miejscach. Tutaj jesteśmy teraz na zachodnim wybrzeżu. Tam
dalej La Paret i Cofete, plaża. Dzisiaj właśnie planujemy tam pojechać. Boże, ale tutaj to miejsce jest niesamowite. Tutaj jest właśnie, myśmy tutaj w tym jednym z naszych filmów poprzednich pokazywaliśmy wam te ogromne fale tutaj z tego La Paret i Ajuy. To jest właśnie to wybrzeże. Pokażę wam tutaj jeszcze, jak wygląda nasz ten setup campingowy. Wszystko, co potrzebujecie do dzikiego campingu. Dobry śpiwór, nawet niedobry tutaj, wiesz, o tej porze jest w miarę dobra pogoda, ciepło. To przypominam, jest końcówka lutego, a my normalnie możemy sobie tutaj spać bez jakichś specjalnych przygotowań. Tutaj dodatkowo jakąś tam wkładkę decathlonową, do tego zestaw, poduszka oczywiście Decathlon i tutaj materac. Opuszczamy fotele. Całym sekretem jest to, żeby tutaj znaleźć kawałek górki, żeby samochód stał pod kątem i wtedy, pomimo tego, że te fotele nie składają się do końca tylnie, jest jakiś taki bump, który normalnie nie moglibyśmy spać, bo byłoby zdecydowanie niewygodnie. Z tego względu, że stoimy na pochyłości, to jest idealnie. Po przepięknym poranku i porannej kawie przejeżdżaliśmy Costa Calma, czyli spokojne wybrzeże. I dzisiaj rzeczywiście jest przepiękna pogoda, spokojne morze w porównaniu wczoraj. Wczoraj było naprawdę wietrznie, duże fale, a dzisiaj cichutko, spokojnie, boskie światło w tle. No i takie właśnie wybrzeże usłane hotelami. My rzadko tu zaglądamy, ale tak naprawdę też tutaj jest warto nawet tak, żeby przyjechać, zobaczyć, obejrzeć sobie przepiękne gaje palmowe, mnóstwo hoteli i przepiękne widoki. My jedziemy teraz, tam jest takie fajne pasmo gór. Jeszcze raz spróbujemy wrócić na te łuki, zobaczymy, czy tym razem uda nam się je znaleźć. Ali dzisiaj jest szczęśliwa, wczoraj miała wypadek, nóżkę sobie przetrąciła, jak biegała z wody, ale okazuje się, że wszystko jest dobrze. Nie mogę uwierzyć w to. Normalnie cud natury. A jesteśmy w drodze do Arcos de la Penitas. Z tych fajnych, przepięknych łuków, które wczoraj nie udało nam się odwiedzić. Po prostu zbłądziliśmy w przepięknym kanionie górskim. Było warto, ale postanowiliśmy, że dzisiaj musimy tam wrócić i dotrzeć do celu naszej wczorajszej podróży. I tutaj też takie malownicze, przepiękne drogi. Krajobraz księżycowy bądź marsjański. Właściwie tutaj na tą wyspę można przejechać tylko po to, żeby przejechać się po tych niesamowitych drogach, które robią ogromne wrażenie. Czysta przyjemność. W drodze z Morro-Hable do Pahary zatrzymaliśmy się w takim tutaj punkcie obserwacyjnym, astronomicznym punkcie obserwacyjnym. Jakoś jak z dziećmi byliśmy kilka razy, chcieliśmy tutaj się zatrzymać. Dziewczyny nie chciały, więc tutaj odwiedzamy to miejsce pierwszy raz. Takie spektakularne widoki naokoło. Planowaliśmy tutaj przyjechać w ogóle w nocy, poobserwować gwiazdy, ale w tym miejscu, gdzie nocowaliśmy ostatnio, to niebo było tak wspaniałe, że zaspokoiło naszą astronomiczną ciekawość, więc właściwie pewnie niczym by się tutaj nie różniło to. Czekaj, Alice poszła gdzieś tam eksplorować dalej. Ja tu wszedłem na jakiś mureczek, na szczycie tego punktu obserwacyjnego. Przepiękny widok. To, co teraz widzicie tutaj, ten półwysep, to południowa strona wyspy. Na samym koniuszku jest Cofete, gdzieś tam spróbujemy dojechać. A tutaj na dole, gdzieś w tym miejscu, nocowaliśmy. U podnóża tej fajnej, przepięknej górki z widokiem na klify La Paret. I to takie miejsce tutaj pokazujące, jak ta wyspa jest niezmiernie mała. Z tej strony widzimy zachodnie wybrzeże, a tutaj kawałek dalej i już widać wschodnie wybrzeże. Dobra, jedziemy. Zacząłem nagrywać, bo jedziemy sobie taką pustynną drogą i nagle widać palmy. Jakaś taka przepiękna oaza pośrodku pustkowia. Zatrzymałem na chwilę samochód, żeby pokazać wam ten przepiękny widok
Kiedy dojeżdżamy do tych łuków i do tego przepięknego kanionu, to jest tutaj w drodze do tych jaskiń Ahui. Wczoraj mieliśmy plany, żeby przy tych łukach na dole na parkingu nocować. I polecamy Wam tę miejscówkę. Naprawdę tutaj ostatecznie nocowaliśmy gdzie indziej, ale to jest idealne miejsce właśnie na dziki camping. Jest cicho, spokojnie. Przypuszczam, że w nocy to w ogóle nikogo nie ma. No i na pewno tutaj rano właśnie jest chyba najlepszy czas, żeby wybrać się, jak jeszcze nie ma dużego słońca, i odwiedzić te łuki. Tutaj takie ładne koryto jakiegoś rwącego potoku. Pewnie w tych porach, w tych dniach deszczowych tutaj ta woda musi ostro lecieć. Żureczki podbiegają i normalnie Cię łapkami dotykają i proszą Cię o coś do jedzenia. Zobaczcie na to smocze drzewo na tle takiego wielkiego, ogromnego głazu wyrzeźbionego przez wiatr albo wodę. Zeszliśmy z głównego szlaku. Chciałem Wam pokazać, jak się wspina fajnie po tej ścianie. Tutaj taki ogromny głaz. Pod nim tutaj można żyć jak ludzie pierwotni. To wnętrze tej groty pod kamieniem. Ogromny głaz. Przepiękne, tutaj można pewnie przejść sobie. Tu wchodzimy spod tego kamienia i widać już łuk. Takie przepiękne formacje wyrzeźbione w skale. To wygląda jak jakieś kondo. Ciekawe, czy tam może się wspiąć. Yes! Dobra, po drugim dniu poszukiwania w końcu dotarliśmy do tego miejsca. I oto przed Wami najpiękniejsze miejsce na Fuerteventurze. Oczywiście w skali hikersów, czyli górskich piechurów. Hike jakieś może 20 minut, 30 minut w górę. I tutaj to przecudowne miejsce. Facetom bardzo często góry kojarzą się z kobiecymi piersiami. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich widzów z Babiej Góry. I zazwyczaj te skojarzenia są kompletnie nieuzasadnione. A tutaj jest wyjątek. Zobaczcie na tę górę. Ewidentnie wygląda jak kobieca pierś. Najpiękniejszy cycek Fuerteventury. No powiedzcie sami, że to nie jest cycek. Jak nie, jak tak. Także panowie, jak wasza kobieta zarzuci wam, że wszystkie góry z cyckami się wam kojarzą, to musicie tutaj wysłać linka do tego filmu. To jest ten oryginalny cycek. Jedno z najpiękniejszych miejsc na Fuerteventurze. Więc tak zastanawiałem się, o czym ta relacja będzie. Chyba właśnie taki będzie miała tytuł. Najpiękniejszy hike Fuerteventury. Także jak przyjedziecie tutaj na wyspę, to koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Do pierwszego dnia, jak przyjechaliśmy, nie udało nam się trafić w te łuki. Jak dojść tutaj? Tutaj jest parking. Tą drogą przejechaliście tutaj. Myśmy poszli pierwszego dnia właśnie tutaj jest kanion, taki przepiękny, też warto odwiedzenia. A łuk jest tutaj.
czyli po lewą stronę od parkingu. Tutaj jest łuk. Rekomendacja kulinarna. Przepyszny sok pomidorowy. Idealnie doprawiony. Czasami zdarzają się takie albo za mało słone, albo za mało smakowo. Adekwatne, a ten jest idealny. Przepiękne skały. Alice tam idzie właśnie obczaić. Tam jest cała taki szereg tego typu formacji. Tak zastanawiam się właśnie, żeby tutaj może nocleg spędzić. Szukamy jakiejś miejscowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Och, idealnie. To miejsce jest osłane takimi małymi, fajnymi, zapadniętymi grotami. Idealne miejsce, żeby schować się od słońca. I w oddali widać najpiękniejszy cycek Fuerteventury. Tutaj środek takiego wyżłopionego kamienia. Tutaj szyb wentylacyjny. Tu idziemy jeszcze nad tymi łukami. Takim tym małym kanionem. Tak widziałem, że turyści tam już tutaj poprzestawali na tych łukach, ale jak tutaj będziecie, to chyba też warto odwiedzić to miejsce. Powspinać się tutaj pomiędzy tymi ogromnymi, fajnymi głazami. Tak wygląda tutaj widok nad tymi łukami. Tu jeszcze takie ujęcie. Krótkie wideo skierowane do wszystkich fanów teorii spiskowych. Znaleźliśmy taki wielki ogromny głaz, który przypomina jajo. I tutaj na osi tego wielkiego jaja cycek. Nie sądzę, że to przypadek. Widziałeś to? Czad. Pomalowane farbą strasznie. Taki jeden z piękniejszych odcinków tej drogi. Z takim przepięknym widokiem. To jest tuż za tym obserwatorium astronomicznym w kierunku Morro Hable. I to jest widok właśnie na te pieszczyste tereny Morro Hable. Czad. Mamy teraz bardzo dobrą widoczność tutaj. Widać ten południowy koniuszek wyspy i pasmo gór, które kiedyś na pewno tutaj jeszcze przyjdziemy, żeby je zdobyć. I tam po prawej stronie na koniuszku jest Cofete. Właśnie tam dzisiaj próbujemy zabrać. Zjechaliśmy z trasy na Cofete. Jesteśmy tutaj, minęliśmy właśnie Morro Hable. Zatrzymaliśmy się tutaj. Zobaczcie, jaki przepiękny widok. Patrzę, wyszło słońce i ta woda ma iście turkusowy kolor. Jak wygląda port Morro Hable. Tu jeszcze zatrzymałem się na chwilę. Kawałek za Morro Hable. Zjazd już na tą rzutową drogę i taki fajny widok. Dzikie osły na wyspie. Nie odbiliśmy tutaj z tej głównej drogi. Jedziemy teraz do Rocco del Mar. Tutaj ta droga, po której zjechaliśmy w lewą stronę do tego kamienia wielkiego. Taka była dosyć hardkorowa. Alice tam biegnie już do kamienia. A tutaj taki typowo wulkaniczny klimat. Wzdłuż tej plaży Cofete niesamowite struktury geologiczne. To jest właśnie to miejsce,
gdzie możemy poczuć historię tworzenia tutaj tego świata. Takie bardzo surowe, wulkaniczne skały. Gdyby człowiek miał więcej czasu, to mógłby pójść sobie tutaj wzdłuż tych urwisk i popodziwiać właśnie tutaj te geologiczne kształtowanie. Przepiękne formacje. Tutaj z pewnością nie jeden film jest nakręcony. Tutaj z pewnością nie jedna sesja instagramowa zrealizowana. Dotarliśmy tutaj do raju geologów. To miejsce kompletnie powala swoim pięknem. Nie wiem, czy widać tutaj tą fakturę, tą skałę. Próbujemy dogonić Alice. Wow. Dobra. Natural History Museum. To normalnie są puzelki do układania, jak powstał ten świat. Stało się, że Cofete wygrało w naszym plebiscycie na najlepszą plażę Fuerteventury. Zdecydowanie. Wracamy z Cofete. Niemalże zachód jest. Chciałem wam jeszcze pokazać tę drogę. Jedna z najbardziej ekstremalnych i najbardziej widowiskowych tutaj dróg. No i planujemy teraz uderzyć z powrotem na te łuki i tam gdzieś znaleźć jakiś fajny nocleg i tam przenocować się. Przeżyć tą niesamowitą atmosferę wyspy. Oj, taki jesteś kochany. Chyba nie chcę. W drodze z Cofete zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby pokazać wam te przepiękne kolory. I jak zwykle tutaj zachód na wyspie urzeka swoim pięknem. Jedziemy na nasz nocleg. Przyjechaliśmy wczoraj tutaj w nocy na te łuki, na parking. Tak liczyliśmy, że tutaj się wespniemy i tutaj przenocujemy, ale byliśmy za bardzo zmęczeni, już tutaj nie chcieliśmy się spinać. Także przespaliśmy w samochodzie na parkingu. Było fajnie, spokojnie. Przepięknie rozgwieżdżone niebo. I tutaj rano przed świtem jeszcze po ciemku się wydrapaliśmy. Liczyliśmy na jakieś takie przepiękne, fajne kolory. Była taka niesamowita
aura, ale nie było takich różów, pomarańczów, czerwieni. Ale był czad. Tak, człowiek może wyrwać się z takiego wielkiego miasta, pobyć na chwilę właśnie w tej ciszy natury. Jest niesamowite przeżycie. Zwłaszcza w nocy, kiedy wszystko cichnie, wiatry przestają wiać. Wszyscy zapadają w ciszę nocną. Kompletna, totalna cisza. Dla mistrzucha takiego jak ja to jest niesamowite przeżycie. Czad. Tak gdybyśmy byli dłużej, to pewnie powtórzylibyśmy to jeszcze raz, żeby tutaj przenocować sobie i złapać może któregoś razu. Złapalibyśmy takie piękne, fajne tutaj kolory. Z tego względu, że te skały mają taki niesamowity kolor. One mają właśnie takie pomarańcze, beże. I tu przypuszczam, że podczas wschodu albo zachodu słońca to wszystko jeszcze bardziej jest uwydatnione. Te kolory są jeszcze takie żywsze. Przypuszczam, że to niesamowite przeżycie. Uczę się tutaj jeszcze po tej górce. I tak korzystając z okazji, bardzo serdecznie chciałem Wam wszystkim podziękować za miłe komentarze. Sorry, że tam na niektóre nie odpowiedziałem. Tam rzadko zaglądałem. Tak patrzę w czasie kręcenia tego tutaj wideo, to chyba mam 50 subskrybentów, więc serdecznie wszystkich pozdrawiam. Cieszę się, że spodobały się jakieś tam moje relacje tutaj z tej Fuerteventury. Tak czy inaczej, jeszcze raz dzięki wielkie. Serdecznie Was pozdrawiam i co? W drodze na te łuki jest taki ogromny głaz ustawiony. Myśmy wczoraj zastanawiali się, gdzie ewentualnie moglibyśmy tutaj przenocować, przekampować i to właśnie byłoby idealne miejsce. Tutaj kawałek wyżej, nawet jak taki jest silny wiatr wieje, to tu jest cisza, jest spokój. To byłoby idealne miejsce. To jest trochę taki fajny tutaj równy teren. Jest piasek, ale to też nie ma problemu. Można położyć coś pod niego, żeby te śpiwory się nie pobrudziły. Ale jeszcze to jest idealne miejsce. Tutaj jest taki kawałek właśnie prostego podłoża i chyba jest w miarę miękki. Można położyć kalimaty i idealnie tutaj się przespać. Tak wygląda z zewnątrz tutaj ten wielki klamor. Aleja palmowa w Costa Calma. Tutaj dojeżdżamy stąd jedną z naszych najpiękniejszych plaż. Tutaj taka przed nami przepiękna wydma, którą widzieliście w jednym z tych naszych pierwszych relacji z Fuerteventury. I to jest fajny dojazd tutaj z tej głównej autostrady. Z północy na południe do Morrojable zjeżdżacie. Zobaczcie na tą wydmę. A tutaj taki mały parking. Dzisiaj jest też silny wiatr, więc tutaj są takie pochowane małe słomki przed wiatrem. Zobaczymy, czy któraś wolna jest. Ostatni dzień. Mamy dzisiaj wieczorem wylot, ale zdecydowaliśmy się, przejedziemy dzisiaj. Słoneczko wyszło jeszcze na tą naszą ulubioną plażę 'Soltamento. No i to była dobra decyzja, bo patrzę, że jednak słońce świeci
wiatr nie jest taki duży. Tutaj jak ostatnio byliśmy, to wszystko było zalane tutaj wodą. Takie wielkie fale były. A dzisiaj jest takie w miarę morze, spokojne, ocean. Idealnie właśnie, żeby jeszcze spędzić te ostatnie chwile, powypalać się, pogrzać na przyjemnym, ciepłym słoneczku. Szukamy, teraz tutaj są takie fajne miejscówy osłonięte od wiatru, specjalnie przeznaczone dla turystów. Szukamy, czy coś wolnego jest, ale może nie. Dzisiaj piękna pogoda i wszyscy wyszli. Tutaj właśnie ta część w ogóle wyspy to taka przeznaczona chyba jest dla naturystów. Popatrz, tutaj dużo przepięknych, gołych ludzi. Więc my pójdziemy sobie tam może na koniec, tak żeby tutaj nikomu nie przeszkadzać. My tekstylni. I na pewno tak 3 godzinki ostatnie przyjemnie spędzimy sobie. No i tą plażę Wam serdecznie polecamy. Popularny jest tutaj kitesurfing. Dużo ludzi tutaj przyjeżdża i właśnie pływa sobie. To jest idealne miejsce, żeby się nauczyć tego. Jest taka fajna, płytka woda w tych lagunach. Idealnie. No ale przede wszystkim dla nas do opalania, do pływania. Jest końcówka lutego. Myśmy już tutaj kilka razy weszli do oceanu. Jest woda w miarę okej, znośna. Więc w tym roku nam się udało. Oh my God. Tutaj jeszcze ta przepiękna autostrada na tym piaszczystym odcinku Morohaby. Mamy ładną pogodę, ładne słońce, to przecudownie wygląda. I to chyba jest takie po lewej stronie centrum energetyczne tutaj wyspy, jeśli chodzi o ekologiczną pozyskiwanie energii, wiatraki. Oczywiście żadne wideo z Fuerteventura nie może obejść się bez zdjęć z Parku Narodowego Coralejo. Przepięknych, złocistych wydm. A więcej o tym miejscu znajdziecie we wcześniejszych filmach z wyspy. A tutaj na zakończenie tego odcinka krótka migawka. To już koniec naszej relacji z tego wyjazdu. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te miejsca, które Wam pokazaliśmy. Będzie jakaś inspiracja dla Was, żeby tutaj przyjechać i odwiedzić tą piękną wyspę. Jeszcze raz bardzo serdecznie Was pozdrawiam, zwłaszcza wszystkich nowych subskrybentów. Trzymajcie się i do następnej relacji. Sit back, relax, enjoy your flight with us, thank you.